Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Podzę się, coś się stało chyba we wsi. No ale co się mogło stać? Widzi, zakopertane lecą. Łosy, godą ci ze łosy. Nie wymyśloj. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej zaprosił miłośników sztuki na 15. jubileuszowy Małopolski Festiwal Teatrów Wiejskich. W niedzielę 22 października przez cały dzień na scenie Gokis prezentowały się amatorskie zespoły teatralne z terenu województwa małopolskiego. Festiwal został zorganizowany dzięki nieocenionej współpracy ze Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Kultura i My w Wiśniowej oraz pod honorowym patronatem starosty myślenickiego Józefa Tomala, a także wójta gminy Wiśniowa Bogumiła Pawlaka. Coż ty to gadasz? Aby nie dali, jak co razem widziała. Ze wieczór do twojej chałupy bez drzwi chodził Stasek, a rano bez okno wyskakiwał. Działamy od 1995 roku w cyklu dwuletnim. Samo wydarzenie jest dla nas taką perełką. No, nigdzie w okolicy nie ma takiego festiwalu jak u nas. Dominuje tutaj obrzęd, gwara, jest wesoło, zespoły są cudowne, są to wielcy pasjonaci teatru. Ludzie się tym bawią po prostu. Jakby tak do tego śniadanka jeszcze całusek. Coś mnie zimno przyjmujesz? Ziemia, co się święci? Pan Doręba pewnie z główki jeszcze nie wyleciał. Ale on to już pewnie gdzieś tam kozy pasie, tata. Poczekaj! Po raz pierwszy mieliśmy zespół Strzebini, bardzo się im podobało, byli w ogóle po raz pierwszy na jakimkolwiek przeglądzie. Jest zespół, po przerwie teraz będzie występował zespół Spodkicek z Mordarki, na przykład mamy też Skrzydlan, mamy nasz zespół z Wiśniowej tutaj teatralny. Jest tych zespołów 10. W tym wieku człowiek powinien interesować się, no nie wiem, ogródkiem, układać pasjanse, chodzić do teatru. W najgorszym przypadku grać w brydża, ale nie to. Musisz z nim poważnie porozmawiać. Ja? No przecież nie ja, to zbyt krępująco o takich sprawach z ojcem rozmawiam. Ale co ja mu powiem? Tatuś, jeszcze jedna randka i będziesz miał szlaban? Podczas całego przeglądu nie trudno było dostrzec wspaniałe umiejętności aktorskie wszystkich występujących bohaterów. Każda historia była wyjątkowa i robiła duże wrażenie na zgromadzonej publiczności. Dziś są katarzynki. Nej to se musíme povzít. Co no z ceką? Ja tego roku w luzy nie będę, bo Łońskiego mi wysłał, pocić, że Marynka zomłyna mnie we wciała, a ona poszła za tego ziajuka z Łostrowska. Takie wydarzenia są naprawdę super okazją, żeby się przedstawić, żeby coś zobaczyć. Jak poznać to inne wyglądało. zespoły, inną kulturę, tak samo. Niesamowitych ludzi. Super. Gdzie się podziały te dawne czasy, wieczory i te poranki, wieczory i te poranki, co się nachludził wieczór, wieczory do swojej lubej kochanki. Gra aktorska tegorocznego festiwalu była na bardzo wysokim poziomie. Wielu uczestników miało możliwość pokazania swojego niebagatelnego talentu aktorskiego w odgrywanych scenach. Za ocenę artystycznych zmagań tegorocznego festiwalu odpowiedzialne było jury. W jury tegorocznego festiwalu zasiada pani Agnieszka Zięba, jest to dziennikarka, krytyk literacki, aktor, reżyser Jakub Kosiniak oraz pan Józef Maniecki, muzyk, który zajmuje się stroną muzyczną festiwalu. Brzydka pogoda ostatnio. Bardzo brzydka, nawet nie można wyjść na porządny spacer. No, a tata wychodzi na spacer. Przecież nie będę siedział cały dzień w domu. Ja już bym się gdzieś przeszedł. Na przykład do kawiarni. A ja bardzo lubię chodzić do kawiarni, ale mój mąż, a twój ojciec nigdy nie znosił chodzić do kawiarni. A ludzie się zmieniają. No, mamy dwie kategorie do ocenienia. Spektakle dramatyczne to będą przede wszystkim komedie oczywiście. I druga to spektakle obrzędowe.
Czasami się te granice zacierają oczywiście, natomiast no, to, co dotychczas widzieliśmy, mnie rozświetla od wewnątrz. Ja cały czas oglądam z uśmiechem na ustach. Jest jakaś taka bardzo sympatyczna energia w tych ludziach. To, że oni to robią z radością. Nie dla pieniędzy, nie dla sławy, prestiżu i tak dalej, ale po prostu dla samej radości występu. No przy tym po raz bodaj 3 juroruję w tym konkursie. Zawsze odkrywam coś nowego ze sfery obrzędowości, folkloru, także muzycznej. Dzień dobry, Nacisku, Tobiasu. Dzień dobry, bracie Kasprze. Jak się tam macie? Jak widać, do góry nogami. Cóż zrobić, trzeba nawychać do spódniczki. Każdy z teatrów zadbał o wyjątkowe stroje oraz ciekawą indywidualną scenografię, która za każdym razem przenosiła widzów w samo centrum wydarzeń. Scenariusze większości sztuk były napisane gwarą, co też wpływało bardzo pozytywnie na atmosferę występów. Przecie dziś dzień powszedni, a tyś się wystroja jak łot święta. A ciekawo, czyś łotki dała od krów? Łotki dała. A sruciłaś siana z wokoła? Sruciła. Jesteśmy zespołem, który ma rzeczywiście już prawie 90 lat. Tak jest i ja osobiście gram od 80 roku, czyli już od malutkich ról po taką, jaką zagrałam dzisiaj już starszej pani, no bo minęło trochę lat. I kiedy nasza pani kierownik Irena ma już przygotowane przedstawienie, wtedy zaczynają się schody, ponieważ no, coraz mniej ludzi jest chętnych do tego, żeby bawić się w teatr. Młodzi za bardzo nie chcą, dlatego nasza sztuka Miłość Hanusi jest w takim wieku jak nie innym, ale wyszliśmy z założenia, że miłość zdarza się w każdym wieku, więc pokazaliśmy wbrew temu, że młodzi nie chcieli. Prędzej się rozejdą góry z dolinami, a nim się ostanie miłość między wami. Ej, serce mnie nie boli, zgoliła się rana, bo mnie rada widzi Hanusina mama, bo mnie rada widzi Hanusina mama. Nieodzowną już tradycją przeglądu jest indywidualne podsumowanie występu przez jury z reprezentacją każdego z teatrów. Cenne podpowiedzi i uwagi doświadczonych specjalistów i aktorów na pewno zostaną zapamiętane przez aktorów amatorów. Jury postanowiło przyznać pierwsze miejsce w kategorii obrzędowej dla zespołu regionalnego Wilkowycanie z Wilkowiska za sztukę Zoraza we wsi. Łod zorazy, łod burzy, łod grodu, łod niestościu, łod głodu, ognia i wojny. To jesteśmy tutaj pierwszy raz. Jesteśmy z Wilkowiska, zespół nazywa się Wilkowycanie. Naszym kierownikiem jest pani Joanna Łyszczarz. I Michał Łyszczarz, tak, na czele. Będziemy dzisiaj przedstawiać Zoraza na wsi, nasz spektakl, z którym już kilka razy występowaliśmy. No i co więcej możemy powiedzieć. Jak długo trwa wasza przygoda z aktorstwem? Oj, długo Od już. szkoły podstawowej, Tak. można powiedzieć? Tak, to cały czas się to rozwijało i tak aż do dziś zostało. W kategorii dramatycznej pierwsze miejsce zdobyła sztuka Gwałtu co się dzieje Teatru Ludowego Tradycja z Okleśnej. Jesteśmy tu już nie pierwszy raz i w tym roku również z miłą chęcią i przyjemnością przyjechaliśmy przedstawić naszą 21. premierę, bo Fredro to nasza 21. premiera, mamy rok fredrowski, stąd pomysł na komedię, ale związaną też właśnie z Fredrem i tym rokiem fredrowskim, który mamy. Kasia moja, jak się ma, kochanie? No czemu milczysz? Wracaj, waszmość. Wracaj, skąd przybyłeś. Ja mam wracać? Tu mi się podoba. Miód w osieku jak bywał, tak i dotąd niezły. Otóż, patrzcie tylko, jak gawrony. Cały dzień by to trzepało.
Gęba im się nie zamknie. I ty tu, mój kołowrotku? Nie masz to innego zatrudnienia jak plotek słuchać? Dopiero cośmy stanęli, serdeńko. Proszę cię, moja serdeczna żoneczko. Natarg mi zaraz. Józef poszedł, Józef. Podoba nam się tutaj, zawsze przyjeżdżamy chętnie i miło. Dziś tak się złożyło, że przyjeżdżamy z konkursu, na którym graliśmy wczoraj, więc wszystko tak troszkę w biegu, ale lubimy tutaj przyjeżdżać. Jak tylko jest taka możliwość, nasz szef zawsze wysyła zgłoszenie do Was na konkurs. Jesteśmy na wszystkich przeglądach już 15 lat. Przyjeżdżamy za każdym razem. Organizator spełnia wszystkie nasze życzenia, przygotowuje co tam chcemy. Także bardzo miło nas tutaj zawsze goszczą. Jest nam niezmiernie miło, że ten projekt został zauważony i możemy go zrealizować przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa.